Przedstawione w materiale motocykle nie są moimi propozycjami zakupu. Nie znam ich stanu technicznego. Materiał ma charakter rozrywkowy, kierowany jest do osób dorosłych, świadomie podejmujących swoje decyzje zakupowe. Pamiętaj o ograniczeniach prędkości na drogach. Przestrzegaj przepisów. Siemanko! Nieważne jaki masz motocykl, czy lubisz jeździć quadem, chopperem czy skuterem, każdy motocyklista chociaż raz w życiu chciał poczuć tą prędkość. Pojechać te legendarne 300 km na godzinę, mieć 2,99 na budziku, poczuć się jak na wyścigach Superbike, czy jak podczas wyścigów na wyspie Man. Nas, facetów, kręci prędkość, adrenalina, ryk silnika. Jednak wielu z nas nie dane będzie doświadczyć tej prędkości. Część z nas ma po prostu taki hamulec w głowie, ja nazywam to zaworem bezpieczeństwa. Wiem, że jeszcze mało umiem, jeżeli chodzi o szybką jazdę, dlatego mimo szczerych chęci, aby zbadać VMAX mojej maszyny, tego nie zrobię, bo ta chwila może mnie zbyt drogo kosztować. W sumie to mój zawór bezpieczeństwa koreluje też ze strachem przed wypadkiem. Ale są też tacy, którzy myślą, że ich po prostu nie stać na motocykle, które mogą pojechać około 300 km na godzinę. Dlatego w tym filmie pokażę Wam najtańsze motocykle, którymi zbliżymy się do legendarnych 300 na budziku, a może i przebijemy tę barierę. A już teraz zachęcam do subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę jak film Wam się podobał i napiszcie w komentarzu, ile najwięcej jechaliście swoimi motocyklami. No dobra, to tyle tytułem krótkiego wstępu. W przypadku samochodów osobowych trzeba się trochę naszukać, aby znaleźć samochody, które dają możliwość rozpędzenia się do takiej prędkości. W przypadku nielimitowanego budżetu nie jest to problemem, ale jak nie mamy worka pieniędzy, to się może okazać, że duża część z dostępnych na rynku egzemplarzy przekracza raptem barierę 200 km na godzinę. Są też takie, co pojadą 220 i 240 km na godzinę, ale prędkości powyżej 250 km nie są już tak często osiągane. I nie chodzi już nawet o elektroniczny kaganiec, a o to, że auta dysponujące taką mocą zdolną bujnąć tą metalową puszkę do tych 260, 270, a wreszcie do 300 km na godzinę są w cenie. I nawet starsze egzemplarze, jak chociażby Audi RS4 B5, to nadal wydatek kilku pensji poselskich. Tak więc jeżeli chcecie koniecznie na zamkniętym torze lub niemieckiej autostradzie osiągnąć tą magiczną granicę i zobaczyć jak to jest być w tym tunelu czasoprzestrzennym, bo tak można nazwać odczucia jakie towarzyszą jeździe z tą prędkością. Wygląda to jakby przestrzeń się zaginała, a droga przed nami zwężała. Jeżeli chcecie poczuć ten dreszcz emocji, to powinniście spojrzeć w stronę motocykli, a nie samochodów. I choć są wyjątki, gdzie można trafić na auta powiedzmy w dobrej cenie, które pozwolą rozpędzić się, to jednak jednoślady mają większe pole do popisu. Jest ich po prostu więcej rakiet i są tańsze. I tu mały alert. Jazda motocyklem z reguły jest bardziej niebezpieczna jak jazda samochodem, bo nie masz tej klatki bezpieczeństwa wokół siebie. Auto ma jakąś strefę zgniotu, ma poduszki powietrzne, wiadomo. Przy 300 km na godzinę mogą się one nie przydać, ale na motocyklu nie chroni Cię absolutnie nic. Ponadto motocykl będzie, jakby to powiedzieć, bardziej wrażliwy na stan techniczny. To znaczy, jeżeli weźmiemy auto i motocykl w słabym stanie technicznym, to jeszcze większe zagrożenie będzie dla nas podczas jazdy motocyklem. Więc uprzedzając fakty, kupowanie najtańszych egzemplarzy na rynku spełniających warunki rozpędzania się do 300 km na godzinę może wiązać się z ogromnym ryzykiem, jeżeli chodzi o motocykl i ogromnymi wydatkami. A więc jak już jesteśmy pewni, że chcemy śmigać super szybkimi motocyklami za względnie nieduże pieniądze, to powinniśmy zerknąć na takie maszyny jak na przykład. No jak myślicie, co to będzie? A jaką maszynę mógłbym zaprezentować jako pierwszą? Oczywiście jedyną i niepowtarzalną, niespełnioną motocyklową miłość mojego życia. Yamaha YZF R1. Motocykl z mokrych snów milionów chłopaków na całym świecie. Motocykl ten można nabyć na portalach ogłoszeniowych już od kilku tysięcy złotych za najstarsze roczniki. No i trzeba brać pod uwagę, że za tym też będzie szedł stan techniczny. Niemniej jednak po jakichś poszukiwaniach, oglądnięciu kilku maszyn możemy pewnie trafić na jakąś fajną sztukę. Yamaha została zaprezentowana w 1997 roku, a jej produkcja rozpoczęła się rok później. Nowe generacje pod tą samą nazwą produkowane są do dnia dzisiejszego.
Można by powiedzieć, że jest kontynuacją niezbyt popularnego Thunder Ace'a i w zależności od modelu, a w zasadzie od wersji R1, którą kupimy, dysponuje ona mocą od 150 koni mechanicznych w górę. Już pierwsza generacja z roczników 98-2002 dobijała do bariery 299 km na godzinę, a jej przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosiło zaledwie 2,9 sekundy. Patrząc po różnych filmach na YouTubie, widać, że już kolejne generacje, chociażby produkowane w latach 2004-2006, legitymujące się mocą około 172 koni mechanicznych, bez trudu powinny przebić barierę 300 km na godzinę. Ponadto jest to motocykl niezwykle lekki, bo waży zaledwie 174 kg, a moc oddawana jest, przynajmniej według opinii użytkowników, bardzo przewidywalnie, to znaczy nie jest to narwaniec, jak jeden z następnych motocykli, które będziecie mogli zaraz zobaczyć. A więc jak widzicie, już za kilka tysięcy złotych możemy poczuć się tak. Sądzę, że w tym filmie wstrzymamy się od sprawdzania, ile kosztuje eksploatacja tych maszyn, bo co tu się oszukiwać, patrzymy na topowe motocykle sportowe lub nawet supersporty. Przy prędkościach niemal 300 km na godzinę nie wolno nam oszczędzać na oponach czy innym serwisie. Tutaj dosłownie każda wydana złotówka na chociażby opony dedykowane do takich prędkości, każda wydana złotówka to większy procent szans na to, że z jazdy wyjdziemy cało. A kto z Was za dzieciaka, czy nawet już w wieku nastu lat nie słyszał określenia ninja? Chyba bez bicia każdy z nas może powiedzieć, że chociaż raz w życiu powiedział przy kumplach: jak będę starszy, to sobie taką ninję kupię. I o ile prawdopodobnie nie wiedzieliśmy, jakie parametry ma ten motocykl, to na pewno gdzieś, taka jak tu widzicie, zielona wersja przemknęła po ulicy. Kawasaki ZX-10R Ninja produkowany jest od 2004 roku i dzięki temu, że jest tak popularnym motocyklem, tak dobrą maszyną, to jego produkcja trwa do dnia dzisiejszego. Tutaj podobnie, w zależności od źródła, które przeczytałem, jego prędkość maksymalna to 295-299 km na godzinę, a więc już jest bardzo blisko bariery 300 km na godzinę. Jego przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę to około 3,1 sekundy. Więc nie jest to jakiś rekordowy wynik, bo wiem, że są maszyny, które są poniżej granicy 3 sekund, ale co my się oszukujemy? W warunkach codziennej eksploatacji nie jesteśmy w stanie tego wykorzystać. Ceny używanych egzemplarzy z początków produkcji zaczynają się już od kilku tysięcy złotych, należy jednak liczyć się z tym, że będą one wymagały troszeczkę pielęgnacji. ZX-10R Ninja wyposażony jest w silnik o pojemności 998 cm3 i mocy około 184 koni mechanicznych, choć widzę, że gdzieniegdzie podawane jest nawet 200 i moment obrotowy w granicach 112 Nm. Maszyna ta waży w granicach 196 kg i podobnie jak w przypadku Yamahy, jeżeli chcemy wykorzystywać maksymalne prędkości w tej maszynie, to wysoce niewskazane jest oszczędzanie na eksploatacji. Nie wiem również, czy ma jakiś sens podawanie zużycia paliwa tego motocykla, ale w przypadku wszystkich prezentowanych w tym filmie motocykli wartości zaczynają się od około 6 litrów, jeżeli mówimy o normalnej, spokojnej jeździe. Jeżeli zaczynamy wchodzić na obroty, to należy raczej odpuścić sobie temat spalania i nie zawracać sobie tym głowy. Okej, to mamy już Kawasaki i mamy już Yamahę, które jakby nie patrzeć zbliżyły się do granicy 300 km na godzinę, ale jeszcze jej nie przekroczyły. A więc jeżeli jesteście gotowi na to, aby zobaczyć motocykl, który przebija tą granicę, a jest nadal w zasięgu Waszej ręki, Waszego portfela, proszę bardzo, przed Państwem Suzuki GSX-R 1000. Motocykl, który według różnych źródeł osiąga prędkość maksymalną od 299 do nawet 310 km na godzinę. Suzuki produkowane jest od 2001 roku i produkcja trwa do dnia dzisiejszego. Na portalach ogłoszeniowych można znaleźć GSX-a o oznaczeniach od K1 do K7 w całkiem przystępnych cenach, zaczynających się od około 7 do 20 tysięcy złotych. Motocykl ten, w zależności od rocznika, jaki wybierzemy, dysponuje mocą od 160 do ponad 180 koni mechanicznych, a nowsze modele dobijają do granicy nawet 200 koni mechanicznych. Ale to też diametralnie zmienia poziom cen. Suzuki, podobnie jak to miało miejsce w Kawasaki, w zależności od rocznika ma również różne wartości przyspieszenia od 0 do 100 km na godzinę i mieszczą się one w granicach od 2,7 do 2,9 sekundy. I trzeba powiedzieć sobie wprost, jest to jeden z tych motocykli, w mojej opinii,
którego powinniśmy raczej unikać, jeżeli przesiadamy się z jakiejś 125 lub dopiero co zdaliśmy egzamin na prawo jazdy. Motocykl jest bardzo zrywny, a spokojna jazda nim po mieście może okazać się bardziej męcząca niż przyjemna. No ale ta maszyna nie została skonstruowana do tego, abyśmy sobie codziennie dojeżdżali nią do pracy z prędkością 50 czy 60 km na godzinę. Coś jak Porsche Carrera GT i jej sprzęgło zero-jedynkowe. Ale nie to, że się nie da, bo wszystko się da. Ale motocykl nie został skonstruowany po to, by wychodzić na spacer z nami wokół osiedla, a raczej po to, żeby pokazać, że to on jest najbardziej agresywny i najszybszy na tym osiedlu. I tak, kończąc już nasz film o motocyklach, które potrafią pojechać 300 km na godzinę, powiem Wam tylko tak. Czy kupiłbym sobie takiego Giggsa, Ninja lub Yamahę? Nie, nie kupiłbym. I choć bardzo to gryzie się z tym, że marzę o takim motocyklu i byłbym przeszczęśliwy, gdybym mógł mieć taką maszynę, to nasz związek mógłby się dość szybko skończyć tragicznie dla mnie i dla niego. Ale nie będę tu wchodził w szczegóły, chyba wszyscy wiemy, do czego zdolna jest taka bestia i co potrafi na kierowniku wymusić. No nic, jak widzicie, prędkości, które widzimy w telewizji czy na jakichś zawodach, wcale nie są dla nas nieosiągalne. To, nad czym trzeba się w szczególności zastanowić, czy będziemy umieli koegzystować z taką maszyną na naszych warunkach, a nie na jej. Jak ktoś kiedyś powiedział, z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność. I tym akcentem zakończę dzisiejszy film. Mógłbym jeszcze wymieniać więcej motocykli, jak chociażby legendarną Hayabusę, ale wydaje mi się, że te 3 gagatki w zupełności wystarczą. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, uważajcie na siebie na drodze. Szerokości do następnego filmu. Na razie, cześć!